za emocje? Kiedy jesteś na fali, są emocje, a potem zawijasz do portu i czujesz, że twoje życie to plaża i strawa i zakotwiczenie. Tak, emocje są dobre. Troszkę nas tutaj buja, więc staram się nie być bokiem do fal, no bo wtedy jest no, po prostu buja, no i strasznie nas przekręca. No więc staram się odwrócić rufą, jak jest duża fala, jak widzę dużą falę. No i to nam pomaga, bo wtedy nie bujamy się. Co prawda przybliża nas do wyspy, no ale jak nie ma wielkich fal, to ja po prostu odwracam i próbuję równolegle. A teraz na przykład taka fala za nami, o, i nic nie bujało, no. Także teraz z kolei musimy się odwrócić, no bo już wyspa blisko. Jak zapewne zauważycie, dekoracja nieco się zmieniła. Dostaliśmy kamizelki ratunkowe i jeszcze 15 minut temu myślałam, że zginę. W związku z czym zmieniła się pogoda, były bardzo duże fale i naprawdę otrzymaliśmy na pierwszy raz na jachcie, pierwszy raz na morzu mocny chrzest bojowy. Zgadza się, Agnieszka? Mocny chrzest bojowy. Przeżyliśmy, nie obyło się bez płaczu, nie obyło się bez paniki, ale jutro o tym nikt nie będzie pamiętać. Natomiast pamiętać będziemy to, że nie przypłyniemy na Syros. Jesteśmy teraz przy wyspie, która nazywa się Kitnos, a naszą nagrodą, żeby przełknąć tę gorzką pigułkę, że nie będzie tego Ermopoli, to jest to, że tutaj na Kitnos podobno są gorące źródła. I ja się do tych gorących źródeł mam zamiar dzisiaj wybrać, bo się należy jak psu kość za to, że przeżyłam. Marcin, pełne skupienie i muszę powiedzieć jedno, jeżeli chcecie płynąć przez sztormowe warunki i chcecie płynąć tak, że macie poczucie, że o mało nie zginiecie, to musicie płynąć z Marcinem i musicie płynąć z Agnieszką, ze względu na to, że to są ludzie, którzy mają stoicki spokój. Więc dla pionierów, dla początkujących jak najbardziej, jeśli płynąć, to tylko tak płyniemy. Zoomujemy w porcie Lutra. Ciasno. Ciasny basen portowy, ciasno utkane jachty i ostatnie ciasne miejsce. Oto wyzwanie rzucane żeglarzom przez środek sezonu na Cykladach. W połączeniu z wiatrem tym trudniejsze. W Lutra na szczęście Marinero to dusza człowiek i pomaga żeglarzom wobec wyzwań. Przeżycie. Do widzenia. Gdzie tutaj najbliższy samolot? No mi się podobało. Jemu się podobało, bo mu się przyśniło, bo całą drogę spał. Ja spisałam testament. Warto to zrobić. Spanikowałam, bo były duże fale, ale ogólnie to teraz już mi przyszło. Mogę płynąć dalej. Bajer jest niezły. Bardzo dobrze sobie poradziliście. To normalne, że człowiek się stresuje pierwszy raz. 7 się docowało, zaliczyłam. Limit wyczerpany. Tak, teraz już będzie tylko lepiej. No więc przypłynęliśmy tutaj do portu. Nie obyło się bez takich drobnych problemów, dlatego że był wiatr spychający z boku i dziób nam szedł w lewo, więc zetknęliśmy się z koszem
sąsiada. No ale tylko zetknęliśmy się, więc nic tam się nie stało. Trochę był zły, no ale potem obejrzał dobrze i nie zobaczył żadnych rysek, więc jest wszystko dobrze. Zresztą marinero go obrugał i powiedział, że nic się nie stało. No a tutaj podłączamy właśnie prąd. Mają takie na Kipnos takie słupki, tak? Na kartę, więc są karty na 10 euro i karty na 20 euro. Wydaje nam się, że wystarczy nam 10 euro. Po prostu doładować akumulatory, naładować sprzęt, wszystko. No i będziemy mieli wszystko git. No, tak stoimy tutaj na Kipnos. A tam załoga. Jesteśmy w Lutro, na wyspie Kipnos. Mieliśmy być w Ermupoli, na Syros, ale niestety Poseidon postanowił zabawić się z nami. Były spore fale, no i zrezygnowaliśmy. Mamy na pokładzie załogę, która jest na jachcie pierwszy raz. No i tak od razu, pierwszego dnia przeżyli chrzest bojowy. Muszę im pogratulować. Naprawdę trudny dzień. Poradzili sobie świetnie. Jejku, jak ja się bałam, jak pierwszy raz byłam na wysokich falach na jachcie. I teraz zagrywam twardzielkę. Ale bałam się, o Jezu. Strasznie. W porcie spotkaliśmy rybaków. Kiedy masz na pokładzie mistrzynię kuchni, takie spotkanie może się zakończyć w jedyny sposób. Znakomitą kolacją. Ale przedtem gorące źródła. Basen, do którego spływa woda termalna, nie wygląda imponująco. Możesz być nawet zaskoczony użyciem słowa basen. A lecznicze działanie wody? Z prawej spływa ciepła woda termalna. Z lewej przez skalny murek zimna morska fala hartuje. No a na kolację będzie ryba przyrządzona przez Olę z Polikala. Ola bardzo dobrze gotuje i nie mogę się już doczekać tej ryby, bo to jest dorsz złowiony dzisiaj, kupiony dzisiaj i przyrządzony dzisiaj na kolację. No jeszcze winko jakieś może, także będzie dobrze. Ten kanał, nasz kanał to jest tak płyniemy, a nie tak gotujemy, ale może tak zmienimy coś? Będziemy tak gotujemy. Silny wiatr, spokój, załoga odchodzi, więc tutaj będzie pomagał Pan w pontonie, a ja chyba też może spróbuję jakiegoś odbijacza przygotować sobie. To jest duża szansa, że po prostu dziupim w lewo i nas na nasz jacht będzie spychało. Wiatr jest taki, no może z 16-17 węzłów tutaj w porcie dzisiaj. I to właśnie spokój. To bardzo taki nieprzyjemny.
Rzadko tutaj bywamy. Zwykle cumujemy w porcie Merichas, który jest po drugiej stronie wyspy, na zachodnim wybrzeżu. No bo tam jest więcej miejsca. A Lutra to takie malutkie miejsce, taka malutka wioseczka. Myślę, że mieszka tutaj kilkadziesiąt osób. Podobno kilkadziesiąt osób. Domów jest więcej, ale to są pewnie jakieś domy wakacyjne. Port sam jest dość kompaktowy. Jachty cumują po wschodniej stronie, rufą do kei, tak jak tutaj widać. Jest tutaj bardzo mało miejsca w tym porcie i no, kotwicę trzeba rzucić jak najbardziej z zachodniej strony, drugiego pirsu. Jak my przypłynęliśmy, to marinero tam poleciał i pokazał nam, że tutaj przy samym pirsie trzeba rzucić tą kotwicę, no i się cofnąć. Można też cumować longside'em od południa wewnątrz i tu jest kilka jachtów, które stoją longside'em. Jeden duży katamaran za mną. Można też cumować po zewnętrznej stronie tego takiego pirsu. Zaraz wam pokażę. No ale gdy buja, gdy są duże fale, no to po prostu tutaj też buja. Także nie polecam. Można też cumować po drugiej stronie, koło rampy. To jest w zasadzie, nie wiem czy to widać dobrze, po drugiej stronie odnieść tam. I tam jest taka stara rampa zardzewiała. No ale jest też kilka miejsc, przy których można cumować. Nie ma tam prądu, nie ma wody, no ale są za to duże fale, no więc wybór należy do Was. Tutaj przy tej wschodniej kei jest prąd, jest woda. Za prąd płaci się kartą, a później marinero ją zabiera, znaczy prosi, żeby ją zwrócić, no ale to standardowo przykłada się tą kartę. Tutaj wybiera się najpierw numerek, przy którym jest Wasz kabelek, przykłada się kartę i karta jest aktywowana i jest prąd. No to my tak zrobiliśmy i prąd mieliśmy od razu. Ten port jest dobrze ukryty w zatoce. Po wpłynięciu do zatoki dość długo go w ogóle nie widać. Więc jedynie wiatr wschodni i północno-wschodni jest tu trochę niemile widziany. Biuro portu jest przy wejściu na wschodnią keję. Biały budynek z niebieskimi oknami. No, w sumie jak wszystkie pozostałe w wiosce. Kiedyś Lutra to było znane uzdrowisko. Król Otton i królowa Amalia szczerze wierzyli w ozdrowieńcze zdolności tutejszych wód. Dziś budynki uzdrowiska niszczeją, a woda spływa rynienką wzdłuż szosy do morza, gdzie leżą kuracjusze. Jak królowie. Jeśli zabraknie miejsca w porcie, można stanąć na długich cumach w sąsiedniej zatoce, na południowym wschodzie. Duje? Zaraz ruszamy. Zobaczymy, co nas tam czeka. Bardzo źle. Ale pewnie troszkę będzie nami targało. Drogę na Serifis. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my. Pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.